Witajcie telewidzowie kolejnego dnia z Bogoty. My tu szybko, nie mamy czasu. Tak, to jest nasz kierowca. Jedziemy na stację autobusową. Dzisiaj się wyprowadzamy z Bogoty. Ale dobra, o tym trochę później, bo teraz trzeba się zapakować. Jest 11 po, mamy 20 minut, czyli będziemy w pół do i... No, to będziemy mieć jeszcze pół godziny luźnego czasu. Ugotowaliśmy jeszcze Mariki bób przed wyjazdem. No dosłownie 10 minut przed, znaczy 5 już obsadzaliśmy, tylko w worek daliśmy, on jeszcze gorący paruje. No nic, będzie później jedzony, na razie nie otwieram, bo wiecie, bób ma specyficzny zapach. W autobusie więcej ludzi. 20 minut jazdy Uberem, tym samochodem z tyłu i jesteśmy już na stacji. I teraz musimy znaleźć, mamy jeszcze jakieś pół godziny do odjazdu, musimy znaleźć nasz autobus. Marika już wie z jakiej firmy, bo Marika to rezerwowała. Czy to jest Redbus? To jest Redbus, dokładnie tak. Tak jak w Kambodży, tak tutaj przypadkiem, pół przypadkiem, pół nie, znalazłam właśnie, że jest i Redbus. No i też była ta promocja 15% taniej dzisiaj zapłaciłam za bilet. Ale co też fajnie, że jak ja szukałem, no to pokazało mi tą stację tam bardzo wysoko, na północy. I 2 razy dalej trzeba by było jechać taksówką, a Marika znalazła, no właśnie tak powiedzmy, koło nas 20 minut taksówką. Także idziemy już poszukać, rozejrzymy się, weźmiemy coś do jedzenia, bo mamy jakieś 3,5-4 godziny jazdy. Tak wygląda ta stacja autobusowa, no niezła betonoza, spora stacja. Tutaj wieża jak na lotnisku. Tutaj zobaczcie, wejście też jak na lotnisko, terminal Bogota. Tutaj są wózki, patrzcie, jak na lotnisku mówiłem wam. To wygląda jak lotnisko i tutaj jeszcze, gdzie to jest? Gdzie to widziałem? A, tutaj patrzcie jeszcze. Plan rozjazdów jak na lotnisku. Stacja spora, prawie jak u nas lotnisko Chopina. Można by powiedzieć. Musimy podpytać, bo jakby wiemy dokąd jedziemy, ale nie wiemy ostatniej stacji i jak sprawdzamy na rozpisce, no to jakby nie wiemy, które to jest miasto, więc musimy gdzieś informacje znaleźć. Jest nasza firma, takie najmniejsze biuro mają, zobaczcie, jedno okienko. Pan już nam tutaj wbił, bilety dał. Mało ludzi w ogóle jest, 3 osoby tylko w całym autobusie. Okazuje się, że mieliśmy miejsca, ale w jakimś małym autobusiku tutaj pan pokazał, które miejsca chcemy. Inny większy autobus. Inny większy autobus, dokładnie. Poszliśmy w bok i doszliśmy już do takiego miejsca, gdzie taka powiedzmy poczekalnia i tutaj już widać autobusy są, więc no tutaj jest tych nazw sporo, więc Marika poszła podpytać, który to nasz autobus. Muszę jakąś przekąskę wziąć na drogę, widzę jakieś kanapki. Są tutaj ich wypieki na głębokim oleju, no przejdę się, zobaczę co mają. W sumie to nic nie kupiłem, teraz jest pan, zaraz się dowiemy i jedziemy. Pan wziął mój plecak, idziemy do naszego autobusu. Tak wygląda nasz autobus. Zresztą była napisana nasza miejscowość. Niby będziemy jechać 3,5 godziny. Jesteśmy już w autobusie i okazało się, że my tutaj wzięliśmy sobie z przodu i będą ładne widoki, bo pewnie będą, ale okazało się, że my siedzimy tutaj z kierowcą. Muzyczka leci, ale będzie imprezka. My mamy te miejsca zarezerwowane na bilecie, ale kierowca powiedział, w sumie nie wiem, czy nam przekazał tylko, czy poprosił pół na pół, powiedzmy, że tak, że na następnej stacji wsiada jego żona w ciąży z dzieckiem, tak? Coś takiego. Z dzieckiem. Tak, z dzieckiem. No i tak zrozumiałam właśnie wcześniej też, że nie możemy tu usiąść, bo jego syn tutaj będzie jechał. No właśnie, więc jakby nie będziemy się spierać, jakby tak. My jesteśmy do dogadania, także przesiądziemy się. To mi się podoba, jedziemy i drzwi otwarte. No proszę bardzo. Ciekawe kiedy je zamknie, czy całą drogę tak będzie. Stacja spora wam powiem i tych autobusów jest sporo też tutaj dookoła, z jednej, tutaj z drugiej strony. Fajny klimat. Chociaż powiem wam, że liczyłem na to, że będą te autobusy, zobaczcie nawet sami, że będą bardziej takie starsze, jak były w Gwatemali czy w Nikaragui, a tutaj wszystka ta cała flota wygląda na takie, no dość nowoczesne autobusy, patrzcie. Wygląda na to, że tutaj zamknięta jest ulica jedna, to często właśnie spotykane jest w Rio, też tak było, że w niedzielę zamykali główną ulicę i tutaj zobaczcie, ludzie sobie na rowerach jeżdżą, spacerują, tutaj też coś sprzedają. Dojechaliśmy na stację Norte, tak się nazywa, i ona jest na samej północy Bogoty, stąd już będziemy teraz tylko wyjeżdżać z miasta i wyobraźcie sobie, że zajęło nam to 1,5 godziny, żeby dojechać z tego, no powiedzmy, nawet nie centrum, tam gdzie my mieszkaliśmy, tylko my jeszcze dojechaliśmy 20 minut. Są takie korki, jest niedziela, ale i tak tych korków jest sporo, może też przez to, że ta cała droga, to z 20 km ona była cała zamknięta dla tego ruchu pieszego i ludzie tam sobie biegali, jeździli rowerami, także spędzali sobie normalnie czas. A my mamy teraz już 40 minut opóźnienia, bo powinniśmy z tej stacji odjechać 40 minut temu. No myślę, że już będziemy za chwilę odjeżdżać, bo wszyscy wsiedli, kierowca coś tam poszedł tylko załatwić i myślę, że maksymalnie to 5 minut. Jesteśmy na stacji autobusowej i zobaczcie jaka jest długa kolejka i patrzcie, jak myślicie do czego? 3, 2, 1, na szczepionkę, na żółtą febrę i to za darmo. Tak jak mówiłem, 5 minut i jedziemy. Mamy jeszcze ponad 100 km, a młody pasażer, no nie ma miejsca gdzie siedzieć, tu jego mama jest, to leży. W sumie to też można by było uznać za siedzenie, no ale już chłopak odpadł.
un corazón destruido no deja de palpitar. My tu pełny autobus mamy, kolego. No co, ludzie wsiadają, będą stać najwyżej. Nie wiem na jakim odcinku autostrady, ale płacimy 13 000, czyli jakieś niecałe 12 zł. Od 10 minut powinniśmy już być w tej naszej miejscowości, a my dopiero się zatrzymaliśmy na przerwę siku i widzę, że są jakieś przekąski. A jak pytaliśmy pana, to powiedział, nie, żadnej przerwy, już jedziemy prosto bez zatrzymywania się, a po drodze co chwilę jakieś stopy, Tak. co chwilę gdzie wsiadają, albo zatrzymujemy się, bo wysiadają. Tak, więc ja idę od razu, bo muszę i no i głodny już jestem. Zobaczcie, jakie piękne wypieki tutaj mają, na świeżo wszystko robią, mnóstwo sera tam leżało, restauracja, trzeba szybko to zrobić. Patrzcie, jaki widok z tej restauracji. Wow! Pięknie, no jedziemy i takie widoki są cały czas. Zielono, góry, krowy, konie. Właśnie taka Kolumbia. Ale cudownie, no nie spodziewałam się tego. Bierzemy się za jedzenie arepa. Ja mam swój, Mari. Gorąco uważaj. A właśnie powiedziałem, żeby było gorące. O, No, ale serowe. Słodki ser. ale na słodko. Twaróg słodki jakby w środku. Wolę te słone, chociaż to też jest dobre. Lubię te słone, bo można sobie dodawać jakieś tam jeszcze dodatków. Startowaliśmy z wysokości 2600, kurczę, ale tutaj trzęsie, a jesteśmy na 2810 już. Myślałem, że będziemy niżej, ale może zjedziemy. O, co to było? Zapomniał zahamować. No właśnie zjechaliśmy z głównej drogi na takie poboczne dróżki. Ale dał. To jest dobry wynik, powiem wam. 170 km, 5,5 godziny. Dobrze 2 godziny spóźnienia. Tak, dobrze zaczynamy tą Kolumbię, podróż po Kolumbii. Każdy zabrał swoje bagaże z tego tutaj schowka. Tu nie było żadnych karteczek, nic, bo nieraz jest tak, że zakładają karteczkę Tak. i nie można wziąć swoich. Ktoś to sprawdza. Tutaj nikt A nie tutaj- sprawdzał. Więc warto wysiąść wcześniej Tak. i patrzeć na swoje bagaże. Dopiero teraz kierowca wyskoczył tam z tyłu, to otworzył. No ale nasze były tutaj w środku. No i syf w tych schowkach. Mój też cały uwalony. Na stacji od razu jest pizzeria. Pewnie sprzedają pizzę. Widzicie, jaki mój hiszpański już dobry? Pięknie to miasteczko się zapowiada. Patrzcie na te budynki kolonialne. Budynki to jedno, ale te góry dookoła. Jakbyśmy byli w Ollantaytambo. Mari mówi, ale o 15 dopiero mamy wyprowadzkę do naszego hotelu, dojedziemy 1:30, to mówi, może sobie później wyjedziemy z tej Bogoty. No i kierowca nam załatwił to, że przyjechaliśmy już po 15, więc jakby nie ma żadnego problemu. Pani przy ulicy sprzedaje już jakieś tutaj wypieki. Te uliczki przypominają mi Peru, górzyste tereny Peru. W Andach jak siedzieliśmy, właśnie jak Marika wspomniała, Ollantaytambo, albo jeszcze, no kurczę, wypadło mi z głowy najsłynniejsze miasto? Cusco? Cusco, o. Cusco, tak, też kamienie, też takie małe domki. Skręciliśmy w prawo, zobaczcie, tutaj też jest taka podobna uliczka, tam góry. Tutaj jest wejście, Mari, do naszego hotelu. Tutaj? O, Cantabria. faktycznie, ja już... No, Casa faktycznie. Cantabria. I Tak, od tutaj razu mamy jakąś restauracja jakaś. Kawiarnia, restauracja, tam obok też. Dobra, Wygląda to fajnie. wchodzimy, jest po 15, więc będziemy mogli się zameldować. Jest nasz pokój, o, widzę, że będzie nasz pokój od drogi. Będzie więcej światła. Gracias. Piękne łóżko, piękny balkon, tutaj będziemy mogli wychodzić, ale tutaj nie ma nic do siedzenia. Nie za duży, ale taki właśnie, taki w stylu górskim. Jeszcze mamy balkon, taras. Jakoś Marcin też- próbuje dojść, O. jak to otworzyć. A, Co tam? Oto, na zakładkę. na zakładkę to jest tak, o, trzeba pozamykać najpierw te, Dobra, jest, udało się. jakoś tak, o. O, teraz lepiej. Pokaż lepiej widoki, jaki to. Dobra, później to ogarniemy. No piękne miacho. Ale teraz jeszcze lepiej niż przez to okno. Ale super. A tam, jak którą stronę? pójdziecie tutaj, tam pójdziemy dalej, pokażemy wam później. Jest piękny, wielki plac, taki zrobiony, ale to później wam pokażemy. A tak wygląda nasza łazienka, w końcu kibel zamknięty. Tutaj mamy, patrzcie jak tu czysto, wszystko ładnie. Kran, Marika mówi, że załatwiła ciepłą wodę, tak? Tak, podobno 5 sekund trzeba poczekać i będzie leciało. To super, ale coś mi tu o jakiejś niespodziance jeszcze wspomniałaś. Zobaczymy. Rozmawiałam z recepcją, ale nie w tym miejscu, to trzeba przejść do biura. Więc zaraz podpytam, co to Inny jest. budynek? Jeśli dobrze zrozumiałam przez wiadomości, to tak. A ile daliśmy? 110 za niego, tak? Właśnie 110 zł, chyba nie? 220 000 na 2 dni. Czyli to jest będzie 110, koło 100, po 100 za nockę. Coś tu nie wychodzi mi tak cena. Chyba Bob, bo ja mam Boliwia. Cały czas mylę Boliwia, ja myślę, że jesteśmy w Boliwii, ja nie wiem Boliwia, czemu. Bogota, Marika, No, Kolumbia. 100.
czyli jeszcze 2 zera muszę Tak, dodać. 199 zł wychodzi za jedną nockę, ale i tak teraz trafiliśmy właśnie na jakieś 2 dni, gdzie jest jakieś święto i oni tutaj przyjeżdżają właśnie z dużych miast i dlatego te ceny są nawet 2 razy wyższe, bo później sprawdzaliśmy i można kupić hotele już dużo taniej. Nawet wczoraj jak rezerwowaliśmy, no to zastanawialiśmy się, czy wziąć ten, czy taki jeden tańszy, bo wiele tutaj hoteli nie ma łazienki w pokoju, co nam nie przeszkadzało, ale cena była tak zbliżona do tego ze śniadaniem tutaj, właśnie z łazienką, że zdecydowaliśmy się dopłacić te $8. Bo mamy jeszcze śniadanie. Mamy śniadanie w cenie. Właśnie. Tak, a tamten kosztował 46, a dzisiaj wchodzę na booking, bo chciałam sprawdzić, gdzie ten hotel, czy jakie mają możliwości tych pokoi, jeszcze jakiś rozkład. No i zleciała cena $10, także byłaby różnica $20, więc pewnie tamten byśmy wzięli, bo... Za 80 zł. No właśnie, 80 zł różnicy to już nie mało, byśmy mieli kolejną nockę. Ale już następnym przyoszczędziliśmy, bo już rezerwacja poszła, ale to już... Ale to już Wam powiemy, tak. jak będzie czas. Witajcie telewidzowie kolejnego dnia. U nas 2 dni upłynęły dość szybko, a dzisiaj jest już kolejny dzień i jesteśmy na śniadaniu. dobry. Dzień dobry, zaraz Cię pokażę, Marika, spokojnie. No to jeszcze raz, dzień dobry, witam serdecznie. My siedzimy już przy śniadaniu. Pani przyniosła nam trochę dziwnie, bo zaczynamy od owoców. Zamiast od tego głównego, a na deser owoce, to Pani zawsze przynosi te owoce. Ale Dzisiaj widać, że taki dojrzały ten ananas, wręcz aż nie wiem, czy ten nie będzie taki przedojrzały? Bardzo słodziutki. Wczoraj jak próbowaliśmy, był bardzo słodziutki. Do tego kupiliśmy sobie w sklepie lokalnym awokado za 6 i też jest takie, te awokado są najlepsze. Już nie pamiętam nazwy, ale jak masełko. No i co, dostaliśmy soczek i czekamy na nasze jaja. A bułki podają słodkie. A, tak, no właśnie. Przyszła już nasza jajówka z pomidorami i z cebulką. Marcin kroi awokado. Pokaż jak w środku. Ładne, no. Ogromne. Masło, patrzcie. Masełko, jaja. Ale soczyste. No pysznie, to ja... Aż leci z niego. Tak, to ja bez tych słodkich bułek dzisiaj. My już gotowi do wyprowadzki, bo zostaliśmy tutaj tylko na 2 nocki. No. Hotel, pierwsze wrażenie super, ale tak powiem 6, nawet 5 na 10. Dlaczego? Bo jest przeciąg i jest potwornie zimno w nocy. Okna nie są szczelne i wczoraj do 1 była impreza. Na górze od 5 gdzieś się kręcą, już śniadanie przygotowują i wszystko słychać. Za ścianą też rozmowy. Jakby po prostu tutaj ścian nie było. Albo tak tych dachów, nie? Bo wszystko jest głośno, nośne, tak. bardzo głośno. I z ulicy po prostu każdą, nie wiem, każdą rozmowę też słychać. Przespać się, ale nie jak ktoś chce wypocząć. Wypocząć, dokładnie. Śniadania dobre, to duży plus. Tak. Czekamy jeszcze, żeby zapłacić na recepcji i tak tutaj są 3 pokoje otwarte, więc my mieliśmy w sumie szczęście i nieszczęście, że dostaliśmy ten pokój z dużym oknem, bo na przykład ten pokój w ogóle nie ma okna, Tak, jest taki ciemno. ciemny. No różne. Ale one są po prostu fajnie zrobione, takie Fajnie, na tak. 2 dni do przespania się. Dokładnie. Aczkolwiek, jest basen, z którego my nie skorzystaliśmy. 2 km stąd, na takim, no już za miastem po prostu. Nie dają żadnego transportu, więc trzeba sobie samemu to zorganizować. No my tam nie doszliśmy. Płacimy za nasz pokój 220 000 za 2 nocki, czyli wychodzi 200 zł równe. To, że się wyprowadzamy z tego hotelu, nie znaczy, że opuszczamy tą miejscowość, bo tak naprawdę to jeszcze tutaj nic nie zobaczyliśmy. Tylko zmieniamy hotel. Teraz idziemy do innego, mamy jakieś 10 minut, a teraz widać różnicę w turystach tutaj, bo dużo ludzi przyjechało z Bogoty, ale było właśnie jakieś święto i było jeszcze połączenie weekendu, więc było bardzo dużo i było też drogo. A teraz mamy tańszy hotel. 10 minut i jesteśmy już u nas na dzielnicy. Widzę, jakiś pies leży pod naszym nowym hotelem, pilnuje. O, to ten ze wczoraj, bo my Tak. tutaj spacerowaliśmy. Bardzo ma tą chustę już. założoną. Już Ciko się cieszy. Tak! Jesteśmy już w środku. Fajny klimacik.
Z domu to zrobione tak wygląda. Zresztą to wszystko z domu zrobione. Trzeba buty zostawiać, więc będzie, Pani chciała Ci dać tu klapki, takie kroksy. podejrzewam, czysto. Tak, kroksy? Znaczy no takie, ale kroksy. Jesteśmy już na recepcji. Pani tam sprawdza coś. Mamy nadzieję, jest przed 12. Mamy nadzieję, że pani nas wpuści, bo dopiero od 15 jest. Zaraz zobaczymy. No i co jest super, Polonia. mamy tutaj kuchnię. Możemy sobie ugotować. Super, bo pani nas wpuści do pokoju. To znaczy, że nikogo tutaj pewnie nie było. No chyba, że ktoś rano wyjechał, ale mówię wam, tutaj nie trzeba się śpieszyć. 202 to nie, 201 to nasz pokój. Ale fajny, duży pokój. O, nie mieszczę się tutaj. Ale czysto. Oj, tutaj łazienka, patrzcie też. Dobra, kładę plecak, już wam pokazuję. Tak, łazienka, prysznic i telewizor. Pięknie. Wielkie dzięki telewizowie za dzisiaj. To już wszystko w dzisiejszym odcinku i pamiętajcie, jak przyjedziecie do Kolumbii, musicie być cierpliwi, bo górki tutaj są niezłe i jak będziecie podróżować z miejsca A do miejsca B i oni wam powiedzą 3 godziny albo 5 godzin, to musicie sobie tak przeliczyć sobie po chłopsku, że to będzie jednak trochę więcej. Czasami też trzeba się przygotować, ale zazwyczaj, co też jest plusem, ale też nie zawsze, musicie też o tym pamiętać, że są stopy robione takie, że zatrzymują się na jakieś jedzenie albo jakieś przekąski, no ale też mieliśmy już taką sytuację, że te stopy nie zawsze są, więc zawsze lepiej coś tam sobie do tego plecaka włóżcie, jakąś wodę, jakieś przekąski. No i dobra, jeszcze raz wielkie dzięki i do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się, cześć!